Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Jeżeli oglądacie mój kanał na bieżąco, no to na pewno pamiętacie, że jakiś czas temu ja recenzowałem taki niepozorny wtedy tytuł zwany Helldivers 2. No i niepozorny to on był może przed premierą, natomiast po premierze bił wprost co chwilę rekordy popularności. Helldivers 2 został właśnie doceniony w internecie i doceniłem go też ja, bo wystawiłem mu naprawdę wysoką ocenę i wam też ten tytuł osobiście poleciłem. Natomiast Helldivers 2 to jest gra multiplayer typu live service. W sumie to jest jedna z niewielu gier tego rodzaju w ostatnim czasie, które nie są gówniane, ale to już jest temat na inny materiał. Pytanie, co to tak naprawdę znaczy, że to jest właśnie live service? A no właśnie w przypadku takich gier bardzo ważne jest, żeby deweloperzy zapewniali wsparcie do tej gry po premierze. Czyli tam na przykład dodawali nowe misje, dodawali nowych przeciwników, żeby ciągle w tej grze było coś nowego do zrobienia. I wtedy ja przy recenzowaniu tej gry powiedziałem wam, że za jakiś czas sprawdzę, jak jest właśnie ze wsparciem po premierze Helldivers 2. Gra wyszła w lutym tego roku, czyli tak na oko jakieś 4 miesiące temu, może troszkę więcej. No i myślę, że teraz to jest znakomity czas na sprawdzenie, jak deweloperzy radzą sobie ze wspieraniem tego tytułu. Na start ten tytuł był całkiem dobry. Pytanie, czy teraz jest jeszcze lepszy, czy też deweloperzy popsuli go w trakcie patchu. Sprawdźmy. No dobra, mówimy tutaj o wsparciu po premierze, natomiast co to tak naprawdę jest to wsparcie po premierze? To jest dość szeroki termin. On obejmuje m.in. content, jaki jest dodawany do gry, komunikację z graczami oraz także sprawy techniczne, czyli czy tam na przykład kolejne patche nie psują nam gry. Zacznijmy od tego pierwszego elementu, czyli od contentu. I w sprawie contentu to akurat Helldivers 2 jest grą taką dość unikalną, bo tutaj mamy tak naprawdę dwie różne sprawy. Content jako na przykład nowych przeciwników, nowe bronie czy nowe pancerze oraz także content w postaci nowych misji oraz nowych celów. Jeżeli wy nie graliście w ten właśnie tytuł, postaram wam się szybko wytłumaczyć, o co tutaj chodziło. W każdym tygodniu w Helldivers my mieliśmy takie dowództwo superziemi, czyli to było nasze dowództwo i ono nam wyznaczało na mapie kosmosu określone cele. One były co tydzień inne. Najczęściej była to obrona bądź też atak na jakiś tam dany sektor. I to, co w tym systemie jest fajne, to jest fakt, że na sukces czy porażkę właśnie danego celu, danej operacji mamy wpływ dosłownie wszyscy. Za każdym razem, jak jakiś gracz wypełnił misję na jakiejś planecie, to nabijał też procent wykonania danej operacji. Więc deweloperzy tam ustalali jakieś cele na dany tydzień i społeczność miała bezpośredni wpływ na to, co się uda, a co nie. To daje unikalne możliwości i bardzo mnie cieszy, że deweloperzy właśnie z tych możliwości korzystają. Nieraz się zdarzało na przykład, że były jakieś dwa duże cele do wykonania, no i gracze musieli właśnie wybierać w całej swojej społeczności, czy chcą bronić jakiejś planety i otrzymać za to na przykład jakąś broń, albo wolą zaatakować takie wielkie robale i w ten sposób dostaną dostęp do nowego pancerza. W ten sposób my wszyscy gracze wybieramy, co chcemy w tej grze robić, co w tej grze dostaniemy i taki bezpośredni wpływ na grę jest unikatową mechaniką z Helldivers 2 i jest naprawdę fajny. Deweloperzy cały czas go wykorzystują, my cały czas tutaj mamy nowe misje, no i muszę też przyznać, że wykorzystują go czasami w takich kompletnie nieoczekiwanych sytuacjach. Tutaj ostatnio było takie działanie, że mogliśmy wesprzeć event charytatywny. W tamtym tygodniu w grze właśnie była taka misja i graczom postawiono wybór, albo oni mogli zaatakować planetę Marfark i wtedy oni dostaną miny przeciwczołgowe do użycia na swoich bitwach, albo można też było polecieć na planetę Vernal Wells i tam można było postarać się uratować tysiące osób w takim atakowanym przez kosmitów szpitalu dziecięcym. Deweloperzy specjalnie nie dali żadnej nagrody, żeby sprawdzić, jaka była reakcja graczy. No i jak się można było spodziewać, no to społeczność tutaj się podzieliła, natomiast większość graczy jednak wolała uratować te gówniaki ze szpitala, no siłami milionów graczy na całym świecie ten właśnie cel wykonano. No i deweloperzy teraz to podchwycili właśnie, że gracze zdecydowali się na to rozwiązanie, oni pogratulowali swoim fanom i sami też wpłacili kasę na ratunek dzieciom do jednej z organizacji charytatywnych. Także te misje są ciekawe, te misje są cały czas wykorzystywane przez deweloperów, pomysł jest świetny, wykonanie jest świetne, no i cel też jest szczytny. Jeżeli chodzi więc o misję, no to pod tym względem wsparcie jest naprawdę solidne. Jedyne, do czego się można przyczepić, jeżeli chodzi właśnie o te misje, to jest fakt, że deweloperzy czasami trochę za bardzo ingerują w te cele po tym, jak już je założą.
przeszłości tak się zdarzało, że właśnie założono jakiś cel, na przykład, że gracze w tydzień mają podbić jakąś planetę, no i w czasie tego podbijania okazało się, że gracze już praktycznie to zrobili. No to tutaj deweloperzy na przykład w nocy odejmowali punkty ukończenia tej operacji tylko po to, żeby właśnie społeczność zdążyła na styk. Moim zdaniem to był błąd i to było widać, że oni to sztucznie właśnie tym manipulują. Twórcy powinni starać się jak najmniej w całość właśnie ingerować, bo jeżeli tutaj będą grzebać za bardzo, no to całość też będzie widać, że jest taka sztuczna. Liczę, że w przyszłości będzie takich interwencji właśnie znacznie mniej i to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. No dobra, misje są fajne, misje są dodawane na bieżąco i bywają też ciekawe, jak na przykład właśnie ta misja z organizacją charytatywną. Jak natomiast jest z resztą, czyli na przykład z broniami, z przeciwnikami, no tutaj też jest fajnie, chociaż może nie aż tak fajnie, jak w przypadku misji. Przez te 4 miesiące w grze ja sprawdziłem, co się zmieniło i zmieniło się całkiem sporo. Dostaliśmy nowych latających przeciwników, oni są wyjątkowo denerwujący. Dostaliśmy też coś, czego w ogóle w grze na początku nie było, a mianowicie możliwość przyzwania sobie pojazdów. I to nie takich byle jakich pojazdów, jakichś tam samochodzików, tylko takich wielkich, ogromnych mechów, które możemy wezwać w dowolnym momencie na pole bitwy i do nich wsiąść. Jeden z tych mechów był dostępny już od jakiegoś czasu, on ma wyrzutnie rakiet i bodajże działko Gatlinga, on się świetnie nadaje właśnie na robale. Drugi z tych mechów właśnie dodano dopiero co i on jest wyposażony w podwójne działka dużego kalibru. I ten mech jest naprawdę fajny, on potrafi mocno przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, jak się robi właśnie gorąco. Ten pomysł jest fajny, fajnie, że deweloperzy potrafią takie rzeczy dodać w parę miesięcy i widać, że coś tutaj się dzieje. Jeżeli natomiast chodzi o lokacje, bo tam sporo tych lokacji było już całkiem na starcie, teraz mamy jeszcze więcej tych właśnie różnorodnych planet. Tam na tych planetach znajdziemy na przykład ogniste tornada, jakieś wielkie dżungle. To naprawdę robi taki fajny klimacik i ogólnie w tym temacie też jest fajny. Na razie jest spoko, natomiast ja wam mówiłem, że z czymś tutaj jest problem. I on rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o Battle Pass. Battle Passy to są takie specjalne panele w grze różnych nagród, które możemy sobie odblokować i są ich dwa rodzaje. Pierwszy to jest Battle Pass Premium oraz darmowy Battle Pass. Przy okazji ja tutaj zaznaczę, jak mówimy o tym Battle Passie Premium, że sporo tej kasy Premium dostaje się w grze po prostu za misję, także nie jest tak, że musicie ją kupować jakby co. No dobra, ale wróćmy do tych Battle Passów. Jeżeli chodzi o ten Battle Pass Premium, to tutaj ja nie mam w zasadzie żadnych zarzutów, on jest naprawdę fajny. Twórcy tutaj co miesiąc dodają właśnie nowego Battle Passa i oni oferują tutaj dużo. Mamy mnóstwo nowych broni, mamy sporo nowych pancerzy, skórki na pancerze, skórki na bronię, skórki na nasze kapsuły, no tu jest naprawdę dużo dobrego. I tutaj jest naprawdę fajnie. Problem natomiast jest z tym darmowym Battle Passem. On był wprowadzony na samym początku gry, on tam jest dość długi, chyba ma 11 czy 12 takich paneli właśnie, natomiast on się w ogóle nie zmienił od samego początku. Ja wam powiem, że wielu moich znajomych doszło już właśnie do końca tego panelu i oni po prostu nie mają już co tam odblokowywać. Pozostaje im korzystać jedynie właśnie z tych Battle Passów Premium, które, no jak sobie powiedzieliśmy, już są albo płatne, albo musicie uzbierać kasę w grze, żeby je zakupić. No oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że firma musi na czymś zarabiać, tak? Natomiast no myślę, że przez ten czas, przez te 4,5 miesiąca można było jednak zrobić jakąś minimalną rotację w tym darmowym pasie, dodać chociażby jakieś 2 stronki jakichś nowych przedmiotów. Niestety na to się nie zdecydowano, tam praktycznie nic się nie dzieje w sprawie tego darmowego Battle Passa. No i nie zdziwię się właśnie, jeżeli ci gracze, którzy nie kupują tych Battle Passów Premium, mogą się trochę czuć graczami gorszego sortu. Obecnie tak trochę są traktowani, mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłości. Z contentem tutaj jest całkiem dobrze, natomiast content to jest nie wszystko. Helldivers 2, jeżeli graliście w niego na premierę, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że to była gra naprawdę dobra, ale była też gra mocno zabugowana. Tutaj na porządku dziennym były crashe, były bugi, tam były disconnecty, no w ogóle jaja jak berety po prostu były na premierę w tej grze. W toku kolejnych aktualizacji no deweloperzy powinni właśnie tą sytuację poprawić, żeby grało się bezstresowo. Czy to się udało? No ja wam mogę powiedzieć wprost, nie. W temacie patchy, właśnie w temacie stabilności tej gry był chaos i nadal jest chaos. Deweloperzy tutaj często wprowadzają jakieś kolejne patche, ale też nie za bardzo te patche testują i później wychodzą z nich kolejne bugi.
Powiem wam, że na Twitterze jak czytałem wypowiedzi graczy, no to tam często widziałem, że się śmieją, że oni boją się ściągać nowe aktualizacje, bo przynoszą więcej bugów niż popraw. Nadal zdarzają się crashe i chociaż matchmaking w końcu działa poprawnie, to i tak jest to średnie pocieszenie. Ja wam szczerze powiem, że po ponad 4 miesiącach rozwoju tej gry, no to ja bym się spodziewał, że ten tytuł będzie dużo bardziej dopieszczony właśnie pod względem technicznym, a tak niestety nie jest. Natomiast to, że ta gra się crashuje, tam jest niestabilna, to nie jest jedyny problem, bo jest też problem dużo większy, a mianowicie balans. Balans broni, no i balans przeciwników to jest w grach podstawa i to jest bardzo delikatna rzecz. Na premierę w tym temacie było całkiem ok, może tam nie było jakoś super idealnie, ale było ok. Natomiast po premierze twórcy zaczęli mocno kombinować. Raz w jakimś patchu na przykład wychwali jakąś broń, zaraz potem tą broń nerfili, później wprowadzono kolejną broń, która była za mocna i potem znowu w następnym patchu ją osłabiano. I tak było bez przerwy, tam się zrobił kompletny chaos. Gracze już nie wiedzieli w zasadzie czym mają strzelać, bo nie wiadomo było, która broń jest mocna, a która nie. Tam to się zmieniało jak w kalejdoskopie. Najgłupszą rzecz chyba zrobiono tutaj z działkiem Gaussa, którego szeroko używano do zabijania tak zwanych chargerów. To byli tacy mocno opancerzeni przeciwnicy, którzy, jak sama nazwa wskazuje, na nas szarżowali. I deweloperzy w swojej mądrości napisali, że no fajnie, że gracze znaleźli właśnie sposób na te chargery, natomiast ich zdaniem to nie tak miało działać i teraz oni nerfią właśnie to działko Gaussa, żeby nie przebijało pancerza tych chargerów. No to w sumie po co to działko teraz, tak? No bo nikt tego działka nie używa, bo ono właśnie służyło do tego, żeby ten pancerz przebijać. Więc nerfiąc właśnie to działko, to w sumie wyrzucono je do kosza, tak? No, decyzja deweloperów była bardzo głupia, ona wprowadziła spory bałagan. Niestety takiego bałaganu w kwestii balansu jest w Helldivers 2 całkiem sporo. Ja przejrzałem dokładnie Twittera i jeszcze popytałem też graczy w internecie i można tutaj znaleźć naprawdę całe dziesiątki postów niezadowolonych z ostatnich zmian graczy, którzy wprost żądają cofnięcia zmian do na przykład jakiejś broni, bo przez te zmiany ta broń stała się bezużyteczna. Przez te ciągłe zmiany też dużo poradników, którzy właśnie fani sami pisali w internecie, stała się nieaktualna, bo deweloperzy bez przerwy coś tutaj grzebali i to wszystko można po prostu wypieprzyć do kosza. I w taki właśnie sposób, poprzez takie bezsensowne grzebanie w balansie, Blizzard załatwił swoje Diablo 4. Ja szczerze mówiąc dziwię się, że robicie właśnie to samo. Ja bym na waszym miejscu tego absolutnie nie robił, bo właśnie Diablo 4 zostało przez to zgruzowane. Także ogarnijcie się deweloperzy z Arrowhead, bo do świetnej gry, którą zdobyliście, sami dodajecie duży minus. I ostatnia sprawa to jest komunikacja z graczami. Ja wiem, że to się tak mądrze nazywa, komunikacja z graczami. No a to jest w zasadzie coś prostego. Chodzi po prostu o to, czy deweloperzy są dla swoich graczy dostępni, czy można z nimi aktywnie porozmawiać, czy z nimi jest po prostu dobry kontakt. Jeżeli graliście kiedyś Helldivers 2, no to pewnie wiecie, że na premierę taki kontakt był, no i z przyjemnością mogę wam potwierdzić, że taki kontakt jest też teraz. Oficjalny profil Helldivers jest bardzo aktywny w mediach, nawet jest całkiem fajnie prowadzony, muszę przyznać. Często tam znajdziemy jakieś zabawne memy, które nawiązują do samej gry, no i oprócz tego też na oficjalnym profilu jest też mnóstwo zapowiedzi patchy, czy tam zmian w grze. Ale no wiadomo, profil na Twitterze to tylko profil, są tam heheszki jakieś i tak dalej, natomiast nie ma to jak kontakt z ekipą deweloperską, no taki, gdzie możemy tam spytać na temat gry, porozmawiać, podyskutować, zgłosić jakieś bugi, no i tak dalej. W tym przypadku było dobrze i również nadal jest dobrze. Helldivers 2 ma bowiem oficjalny Discord, na którym znajdziemy nie tylko marketingowców takich właśnie jak na Twitterze, ale i nawet samą ekipę deweloperską. To często właśnie z ich rozmów tej ekipy deweloperskiej na Discordzie społeczność dowiadywała się sporo na temat samej gry i to również jest na plus. I to jest fajne, natomiast z komunikacją jest też jeden problem. Otóż pomimo, że możemy pogadać z deweloperami, pomimo, że możemy tam pośmiać się z memów, no to dużo osób szuka tutaj planu rozwoju gry, czyli tak zwanej roadmapy. Twórcy często tworzą taki plan, żeby pokazać społeczności, co będą dodawać kiedy do gry. Najczęściej też taki wykres jest podpisany miesiącami. Natomiast w przypadku Helldivers 2 takiej roadmapy po prostu nie ma. Społeczność prosi o tą roadmapę od dawna, natomiast ja podejrzewam, że plany na tą grę zmieniały się tak szybko, tak właśnie dynamicznie, że po prostu nie było sensu takiej roadmapy robić, bo i tak nie byłaby ona aktualna. To samo zresztą przyznał też jeden z deweloperów z Arrowhead na Discordzie.
On tam stwierdził właśnie, że oni wewnętrznie nie mają właśnie rozpisany taki plan rozwoju gry, natomiast on jest tak mocno w tyle w stosunku do tego, co jest teraz, że w ogóle nikt na niego nie patrzy. Można się więc spodziewać, że deweloperzy obecnie tworzą content właśnie na bieżąco i na razie nie otrzymamy jakiegoś długiego planu rozwoju. No dobra, skoro wiemy już wszystko, to możemy teraz ocenić, jak wygląda wsparcie w Helldivers 2. Jest tutaj oczywiście parę problemów, natomiast nadal to wsparcie jest całkiem niezłe. Wiele osób wieszczyło właśnie po premierze tej gry, że ona szybko umrze, że tam nic nie będą dodawać, że w ogóle gówno. Okazuje się, że akurat w tym temacie, jeżeli chodzi o dodawanie kontentu, to jest całkiem nieźle. Deweloperzy przez te ostatnie parę miesięcy dodali całkiem sporo. Mamy mechy, mamy nowe bronie, mamy nowe pancerze, mamy też nowych przeciwników, a najprawdopodobniej niedługo dostaniemy też całkowicie nową frakcję opcji. Tego nowego kontentu jest całkiem sporo i to jest fajne. Niefajne natomiast jest to, że deweloperzy bez przerwy w tej grze grzebią, nie potrafią poprawić problemów, które są ze stabilnością tytułu, albo w patchach wprowadzają jeszcze kolejne. No i dochodzi też sprawa darmowego Battle Passa, która no też pozostawia trochę do życzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że Helldivers 2 to wciąż gra naprawdę dobra, w którą gra się z dużą przyjemnością. Pomimo problemów, przyszłość tej gry nadal rysuje się w jasnych barwach i to też również dlatego, że deweloperzy ostatnio ogłosili na Twitterze, że będą starali się właśnie robić mniej aktualizacji, ale znacznie dokładniej je testować, żeby nie wprowadzać kolejnych bugów. Także mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ja ich trzymam za słowo i chętnie sprawdzę, co w Helldivers 2 zobaczymy w przyszłości. A wy widzowie, dajcie proszę znać w komentarzach, czy wy jeszcze gracie w Helldivers 2 i czy nadal bawicie się w tej grze dobrze. Czekam na wasze komentarze i wiecie, że zawsze chętnie z wami w komentarzach podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.